Czy zawsze należy zaszyć łąkotkę, czy może są jakieś granice jej naprawy? Save the meniscus, ratuj łąkotkę. Takie właśnie hasło przyświeca współczesnej ortopedii i medycynie sportowej. A kongresy są pełne instrukcji, jak łąkotkę naprawić. Kursy dla chirurgów skupiają się nad technikami jej szycia i rekonstrukcji, a firmy sprzętowe wymyślają coraz to nowsze i droższe systemy do zakładania szwów. Ścibolimy je, owijamy w błony kolagenowe, żeby tylko chciały się wygoić. Ale czy zawsze się da? Czy zawsze jest sens? O tym zaraz po intro. Witam Cię bardzo serdecznie w 63. odcinku podcastu Ortopedia Moja Pasja. Ja nazywam się Michał Drwięga, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję jak pracuję, czym kieruję się, proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie lub uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. W tym odcinku będę używał wielu profesjonalnych zwrotów i nazw, więc aby mnie dobrze zrozumieć, dobrze byłoby, abyś je znał. A jeśli nie jesteś z branży, to pewnie warto by było posłuchać najpierw odcinka 19 i 20 mojego podcastu, gdzie tłumaczę, co to są łąkotki, jak wyglądają, do czego służą i jak mogą się uszkadzać. Co więcej, możesz prześledzić techniki naprawy łąkotki na specjalnych odcinkach, to jest MasterChef od 11 do 14. Dzięki temu to, co tu powiem, będzie łatwiejsze do zrozumienia. Ale oczywiście, jeśli chcesz słuchać dalej, to jestem daleki od tego, żeby cię zniechęcać. Także słuchaj. Zastanawiałem się, jak omówić ten temat, tak aby trzymał się kupy i pomyślałem, że omówię po kolei różne typy uszkodzeń łąkotki, których naprawa po prostu mija się z celem. Pomysł naprawy takiego uszkodzenia jest mocno dyskusyjny lub są inne przesłanki, aby takiego uszkodzenia nie naprawiać. I tak, mamy uszkodzenie typu języczek, niektórzy mówią papugzi dziób. Postępowanie z takim uszkodzeniem jest oczywiste i niedyskusyjne. Takiego uszkodzenia po prostu nie szyjemy. A byłby to przerost formy nad treścią i nawet jeśli by to zrobić, to na pewno by się nie wygoiło. A to dlatego, że uszkodzenie typu języczek jest w strefie brzeżnej, białej, czyli najmniej ukrwionej. To też języczka nie szyjemy, tylko usuwamy fragment oderwany, wyrównujemy brzegi i kończymy leczenie. Po takim zabiegu pacjent bardzo szybko powinien wrócić do formy. Nie musi kończyny unieruchamiać czy odciążać. Kwestia tak naprawdę pozostaje odtworzenia wypłukanego w czasie zabiegu płynu stawowego i gotowe. 3-4 tygodnie pacjent robi wszystko. Drugie uszkodzenie brzeżne. Już sama nazwa wskazuje, że uszkodzenia takie są również w strefie białej łąkotki. Zazwyczaj mają formę wystrzępień czy też drobnych pęknięć brzegu łąkotki. Można by powiedzieć, że to takie małe uszkodzenia typu języczek. W takiej sytuacji nie ma możliwości szycia. Najlepsze, co możemy zrobić, to ponownie wyrównać łąkotkę shaverem, czyli taką golarką artroskopową. A całość postępowania wygląda więc zupełnie tak samo jak w przypadku uszkodzeń typu języczek. Pewną odmianą uszkodzenia brzeżnego będzie płytkie uszkodzenie radialne. Radialne to takie w poprzek łąkotki pod kątem prostym. Można powiedzieć pęknięcie brzegu w jednym miejscu właśnie pod kątem prostym. No i pęknięcie może być różnie głębokie. Jeśli dotyczy jedynie strefy białej, to wystarczy taką łąkotkę zmniejszyć i nic nie naprawiamy. Jeśli sięga do strefy pośredniej, zazwyczaj również wyrównujemy. Jednak kiedy dotyczy całej szerokości łąkotki, to oczywiście niepodjęcie próby naprawy musiałoby wiązać się z całkowitą utratą łąkotki. Szycie uszkodzenia radialnego łąkotki jednak nie jest łatwe, źle się goi i wymaga długiego czasu odciążania kończyny w okresie pooperacyjnym. Pacjent musi więc wiedzieć, że co go czeka i na co wskazujemy go, decydując o szyciu takiego uszkodzenia lub o usunięciu dużej części łąkotki. Kolejne uszkodzenie to rączka od wiadra i tu pewnie część osób otworzy szeroko oczy, co ja tutaj wygaduję. Przecież wiadomo, że to szyjemy. Więc od razu uspokajam. Podstawową zasadą postępowania przy uszkodzeniu tego typu jest oczywiście szycie.
W zasadzie nie wyobrażam sobie, aby nie zeszyć świeżutkiej rączki od wiatra. Analizując ukrwienie takiego uszkodzenia, dotyczy ono strefy czerwonej, czyli pęknięcie jest przy samej ścianie stawu lub w strefie przejściowej. Jeśli więc mamy świeże uszkodzenie tego typu, tak właśnie zlokalizowane, to łąkotkę na pewno szyjemy. No ale w takim razie, kiedy nie szyjemy. Linia pęknięcia nie musi być w strefie czerwonej lub przejściowej. Jeśli pęknięcie będzie na granicy strefy przejściowej i białej, wtedy część oderwana jest na tyle mała, że nie ma sensu ratowania jej. Tym bardziej, że znów szansa na wygojenie jest marna. Druga sytuacja, kiedy pacjent długo zwleka z leczeniem zabiegowym i łąkotka jest przewlekle przemieszczona i struktura może się nie nadawać do naprawy. Jest zmiażdżona, rozwłókniona i znów nie rokuje wygojeniu. Może się wreszcie zdarzyć, że dodatkowo dochodzi do przerwania ciągłości oderwanego w formie rączki od wiadra fragmentu łąkotki. No i w takiej sytuacji otrzymujemy coś jak radialne uszkodzenie w strefie białej lub wygląda to jak dwa wielkie języczki. Taki fragment niestety raczej nadaje się również do usunięcia, a nie do naprawy. Kolejny typ uszkodzenia to uszkodzenie horyzontalne. To takie poziome rozwarstwienie łąkotki. Taka łąkotka wygląda trochę jak kanapka. Trudno powiedzieć, skąd biorą się takie zmiany. Nie wynikają na pewno z urazu, a raczej osłabienie struktury łąkotki, która stopniowo rozwarstwia się pod wpływem zginania, prostowania stawu kolanowego pod obciążeniem. Możemy sobie wyobrazić, że górna część łąkotki w trakcie ruchu jest pociągana w jedną stronę przez przesuwającą się kość udową, natomiast dolna jej część jest przytrzymywana na nieruchomej kości piszczelowej. I w wyniku takiego ruchu łąkotka jest niejako rozrywana w poziomie. Oczywiście zdrowa łąkotka bez kłopotu radzi sobie z takimi wyzwaniami, jednak kiedy jest osłabiona, niedokrwiona, zmieniona metabolicznie lub po prostu zbyt intensywnie eksploatowana bez odpowiedniego czasu na regenerację, to do rozwarstwienia może dojść. Takie horyzontalne uszkodzenie przez całą szerokość łąkotki najczęściej doprowadza do wytworzenia torbieli łąkotkowej, ponieważ płyn stawowy cieknie przez łąkotkę i jest wypychany w kierunku ściany. Samo uszkodzenie horyzontalne jest w zasadzie niegroźne dla stawu, ponieważ przy gładkich powierzchniach łąkotki nie doprowadza ono do uszkodzenia chrząstki. Pacjent zazwyczaj dowiaduje się o tym uszkodzeniu, kiedy dodatkowo wystrzępią się brzegi takiego uszkodzenia, no i wtedy już zaczyna uszkadzać to chrząstkę, a kiedy powstanie bolesna, dodatkowo napinająca ścianę torbiel, ból jest nie do zniesienia. Objawowe uszkodzenia horyzontalne kwalifikujemy do leczenia operacyjnego, ale nie zawsze walczymy o pełną naprawę. To, co trzeba zrobić, to wyrównać brzegi i ocenić, na ile poszczególne warstwy mają dobrą strukturę. U osób starszych zazwyczaj spotykamy się z sytuacją, kiedy dolna część, czyli odpiszczelowa warstwa jest cienka i zwyrodniała. W takiej sytuacji usuwamy ją w zakresie rozwarstwienia i otwieramy wejście do torbieli, tak aby płyn mógł sobie wpływać i wypływać. Jeśli jednak taka patologia dotyczy młodego pacjenta i struktura obu warstw jest nienaganna, możemy skusić się na założenie kilka szwów ściskających rozwarstwienie i zamykających kanał do torbieli łąkotki. Czasem torbiel też trzeba usunąć. Należy jednak pamiętać, że jest to uszkodzenie, które niechętnie się zrasta, tak więc decyzja o naprawie nigdy nie będzie łatwa i zawsze warto połączyć takie szycie z wszelkimi możliwymi metodami stymulacji gojenia. Myślę tu o owijaniu łąkotki w te wspomniane wcześniej błony kolagenowe, nastrzykiwanie koncentratem osocza czy stosowaniu ultradźwięków. No ale nie o naprawianiu jest ten odcinek. Powiem jeszcze o zmianach degeneracyjnych u starszych pacjentów. Łąkotka zmieniona zwyrodnieniowo jest jakby kompilacją wszystkich beznadziejnych uszkodzeń łąkotki. Będzie rozwarstwiona, wystrzępiona, popękana, oderwana, a sama struktura nie będzie przypominała w żaden sposób prawidłowej struktury łąkotki. Tak zmieniona łąkotka będzie generowała stany zapalne, wysięki i ból. I w takiej sytuacji warto pacjenta zakwalifikować do zabiegu, aby wyrównać łąkotkę, usunąć wszystkie niestabilne fragmenty i w ten sposób nie tylko zlikwidować źródło bólu, ale również, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia powierzchni chrzęstnych. Zmienionej zwyrodnieniowo łąkotki oczywiście nie naprawiamy.
wyrównujemy ją i częściowo usuwamy. Ostatnim uszkodzeniem, o którym chciałbym wspomnieć, jest uszkodzenie korzenia łąkotki. Nie jest to typ uszkodzenia, którego nie leczymy, jednak z uwagi na przeciążeniową etiologię jego powstania, naprawa korzenia przeważnie wiąże się z koniecznością odciążenia danego przedziału. Innymi słowy, ponieważ korzeń urywa się od przeciążenia, trudno jest liczyć na wygojenie, jeśli nie zmienimy w tym czasie stopnia obciążenia danego przedziału. Wszystko oczywiście do sprawdzenia u danego pacjenta, ale najczęściej szycie korzenia wiąże się ze zmianą czy z koniecznością zmiany osi obciążania na drodze osteotomii. W innym przypadku izolowane szycie korzenia może nie być skuteczne i tak jak uszkodził się oryginalny, zdrowy korzeń, tak też dojdzie do wtórnego uszkodzenia korzenia zeszytego. W takiej sytuacji należy się głęboko zastanowić, czy izolowane szycie korzenia ma sens. To chyba wszystkie sytuacje, które możemy spotkać, kiedy nie mamy ambicji ratowania łąkotki. Nadal oczywiście jestem zwolennikiem naprawy tej bardzo ważnej struktury wewnątrzstawowej, jednak należy zawsze realnie ocenić szansę na jej wygojenie. Bo co, jeśli my naprawimy, ale to się nie wygoi. Jeśli jest jeszcze jakiś typ uszkodzenia, którego nie naprawiamy, a o którym nie wspomniałem, to napisz może w komentarzu. Chętnie sprawdzę, czy tak faktycznie jest. Dziękuję, że wysłuchałeś tego odcinka. Mam nadzieję, że rozszerza on nieco Twój pogląd na możliwe uszkodzenie łąkotki i sposób postępowania z nimi. Życzę Ci oczywiście, aby Twoje łąkotki wytrzymały każdą najbardziej wymyślną aktywność. Powodzenia.